Szanowni Państwo, w materiale o bitach udarowych powiedziałem, że najlepiej, gdy do wkrętarek udarowych stosujemy bity krótkie i bez przejściówek. Jednak spełnienie obu tych wymagań jednocześnie jest zwykle niemożliwe, bowiem uchwyty we wkrętarkach udarowych nie pozwalają na instalację 25 mm bitów, a zatem powinniśmy użyć albo dłuższych bitów, albo posłużyć się jednak przejściówką. Ten materiał będzie zatem o uchwytach do wkrętarek, czyli tzw. przedłużkach. Pierwsza przedłużka, zarazem przejściówka, to uchwyt wiertarski. Tutaj prezentuję model firmy Wallcraft 2625000. Model ten, od razu zaznaczam, nie nadaje się do wkrętarek udarowych, natomiast istnieją producenci, np. DeWalt, którzy oferują analogiczne osprzęty nadające się do wkrętarek udarowych. Ten uchwyt można stosować w zwykłych wkrętarkach, kiedy potrzebujemy zamocować do nich np. wiertło o uchwycie walcowym. Można montować tutaj wiertła o średnicy od 0,5 do 6,5 mm. Kolejna przedłużka to tradycyjny uchwyt magnetyczny. Wkładamy bit, krótki, można długi, i on trzymany jest tylko poprzez siły magnetyczne. Nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest akurat przejściówka firmy Bosch, ale obok produkt firmy Ovim, czyli producenta osprzętu firmy Parkside dla Lidla. Praktycznie niczym się nie różnią, jeśli chodzi o budowę. Takich tulejek Państwo pewnie spotkacie całe mnóstwo. Kolejny uchwyt różni się tym od poprzedniego, że posiada dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne. Bit możemy włożyć bez problemu, natomiast wyciągnąć już dużo trudniej, bowiem przytrzymywany jest też mechanicznie przez ten kołnierz. Żeby wyciągnąć bit, należy przesunąć kołnierz i wówczas wystarczy wyciągnąć go, pokonując siły magnetyczne. Firma Ovim produkuje również osprzęt pod marką Parkside Performance. Z tej właśnie serii pochodzi kolejny uchwyt, który różni się tym od poprzedniego, że dodatkowo posiada magnetyczny kołnierz, co pozwala na przytrzymanie wkrętu w trakcie wkręcania. Montujemy bit, mocno go wsuwając, tak żeby schował się w kołnierzu, i wkręt kładziemy tak, żeby opierał się o magnetyczny pierścień. Dzięki temu w trakcie wkręcania, szczególnie z wykorzystaniem wkrętarek udarowych, śruba, wkręt nie powinny zagłębić się bardziej w materiał niż do zlicowania wierzchu główki z powierzchnią materiału. Szczególnie przydatne to może być właśnie we wkrętarkach udarowych, gdzie brak jest sprzęgła zabezpieczającego przed zbyt głębokim wkręcaniem. Wyciągamy bit z uchwytu poprzez odciągnięcie kołnierza do tyłu, podobnie jak w tym tradycyjnym uchwycie firmy Parkside. Z kolei firma DeWalt zaproponowała dla swoich bitów 50 mm i dłuższych rozwiązanie w formie nakładanej tulejki. Tulejka ta pozwala na chwycenie wkręcanego wkrętu i ma nie dopuścić do zagłębienia się jego główki poniżej powierzchni materiału. Zaznaczam jednak, że niemożliwe jest założenie tego kołnierza na bity krótsze niż 50 mm, a także może nie być kompatybilna z bitami innych marek, nawet
jeżeli mają one charakterystyczne przewężenie w części środkowej właściwe dla bitów. Z kolei firma DeWalt zaproponowała dla swoich bitów 50 mm i dłuższych rozwiązanie w formie nakładanej tulejki. Tulejka ta pozwala na chwycenie wkręcanego wkrętu i ma nie dopuścić do zagłębienia się jego główki poniżej powierzchni materiału. Zaznaczam jednak, że niemożliwe jest założenie tego kołnierza na bity krótsze niż 50 mm, a także może nie być kompatybilna z bitami innych marek, nawet jeżeli mają one charakterystyczne przewężenie w części środkowej właściwe dla bitów udarowych. Kolejnym rozwiązaniem dedykowanym dla zakrętarek udarowych jest ta przedłużka firmy Makita. Ma ona charakterystyczne przewężenie szyjki, które już omawiałem przy okazji bitów udarowych, magnetyczny uchwyt, ale ten wariant posiada jeszcze dodatkowy kołnierz, który zakończony jest magnetycznym pierścieniem pozwalającym na to, aby po zamontowaniu bitu, bit musi wejść głęboko, przytrzymać wkręt. Podobnie jak to było w tulejce firmy DeWalt. Wyciągnięcie teraz z bitu wymaga ściągnięcia tej Tulei. Tak wygląda to po ściągnięciu tulei. W tej chwili mamy swobodny dostęp do bitu, a sam uchwyt możemy stosować oczywiście bez tego kołnierza. Wtedy mamy do czynienia z uchwytem magnetycznym, ale o budowie właściwej dla bitów udarowych. Kolejny uchwyt to impaktor firmy Wera. Podobnie jak poprzedni uchwyt firmy Makita, jest on przeznaczony do wkrętarek udarowych. Widać tutaj charakterystyczne przewężenie w części środkowej, właściwe dla bitów udarowych, tak zwaną strefę skrętną. Oraz widać tuleję zakończoną pierścieniem magnetycznym, która pomaga przy przytrzymywaniu wkrętów. Łatwiejszy jest jednak montaż bitów. Po prostu wkładamy. One nie wchodzą tak głęboko, bowiem teraz tuleję przesuwamy do przodu i możemy przyłożyć wkręt, który jest trzymany mocno. Producentem kolejnej przedłużki jest firma DeWalt. Z początku jest to niepozorny osprzęt, ale jego sekret kryje się tutaj. Ta tuleja tym razem nie służy do przytrzymywania wkrętu, a blokuje ten uchwyt w pozycji prostej. Bowiem jeżeli ją przesunę w górę, to możliwe jest uzyskanie uchwytu, który pozwoli nam na wkręcanie pod delikatnym kątem do 20 stopni. Firma DeWalt produkuje także uchwyty pozwalające wkręcać pod kątem prostym. Ten egzemplarz przeznaczony jest także dla wkrętarek udarowych. Bit osadzony jest głęboko, a wokół niego znajduje się magnetyczny pierścień, który pozwala, podobnie jak w innych uchwytach, na przytrzymanie wkrętu. Sam bit demontuje się poprzez wypchnięcie go od tyłu. Ostatnim rozwiązaniem, które pozwala na wkręcanie pod kątem wkrętów, jest ta giętka przedłużka firmy DeWalt. Oczywiście można znaleźć chińskie odpowiedniki. Ten egzemplarz jednak jest zaprojektowany z myślą o wkrętarkach udarowych.
Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak wszystkie poprzednie uchwyty kątowe, bit jest schowany głęboko, a wokół niego znajduje się magnetyczna tuleja, która pozwala na przetrzymanie wkrętu. Dodatkowo uchwyt posiada odkręcaną rączkę, którą można zamontować bądź to z jednej, bądź to z drugiej strony. O, tu jest taka śrubka i wtedy przekładamy rączkę stąd tutaj. Jak widać, ta część jest dosyć giętka, możemy swobodnie nią manewrować. Teraz pokażę przejściówki pozwalające na użycie nasadek do kluczy na 1/4 cala. Od lewej mamy produkty firmy Hardhead, znanej z Juli, Parkside, ten zwykły z Lidla, Parkside Performance również z Lidla. Obie te przejściówki produkowane są przez firmę Owim, a po prawej stronie widzimy przejściówkę firmy Milwaukee. Parkside w serii Performance nie chwali się wprost, ale budowa przejściówek i bitów wskazuje na to, że stosuje on przewężenie, czyli tak zwaną strefę skrętną w swoim osprzęcie. Podobnie jak tutaj widzimy w przypadku Milwaukee, który już jawnie podaje, że ta przejściówka przeznaczona jest do wkrętarek udarowych. A tak wyglądają przejściówki na 1/2 cala firmy Hardhead i firmy Milwaukee. Różnią się, widać, że materiałem, różnią się też długością, a także w przypadku firmy Milwaukee istnieniem strefy skrętnej właściwej dla osprzętu do wkrętarek udarowych. Oprócz tradycyjnych adapterów pozwalających na montowanie kluczy nasadowych do wkrętarek udarowych z uchwytem sześciokątnym, możemy znaleźć również uchwyty przegubowe. Tutaj akurat rozwiązanie firmy Makita, która pozwala na założenie nasadki i operowanie nią pod kątem do 15 stopni. A na koniec rozwiązanie firmy DeWalt, które jest przejściówką w drugą stronę, a więc między uchwytem kwadratowym a uchwytem sześciokątnym, pozwalającym na zamianę tzw. klucza udarowego we wkrętarkę udarową.